Dzień dobry moi art journalowi twórcy. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak stworzyć stronę w Art Journalu, korzystając ze starego szkicownika. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze przygotowywać sobie swoje strony, kładąc na nie gesso. To bardzo ważne. Czasami podejmujemy próby z nowymi materiałami, bo chcemy zobaczyć, jaki będzie efekt. Tutaj biorę kredki gelatosy i próbuję je zwilżyć i próbuję zrobić z tego tło. No zupełnie mi z tego nic nie wyszło. Dlatego już bezpośrednio na stronę nakładam gelatosy i w tym momencie je rozwadniam wodą, żeby stworzyć sobie tło. Pod warstwą farby widzę napisy, które zrobiłam wcześniej, bo był to mój notatnik, i dodaję tutaj nowe stemple też z napisami. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o te stemple i myć je po każdym użyciu, dlatego że jeżeli zostawicie na nich farbę, to ta farba się wgryza i za chwilę z tych stempli po prostu nic nie będzie. Dlatego warto je myć takimi chusteczkami, jak używa się przy opiece nad niemowlętami. W tym momencie jestem już zadowolona z mojego tła i zastanawiam się, co mam z tym dalej zrobić. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie stempli, to z całą pewnością możecie to wszystko sami narysować. Może zabierze to trochę więcej czasu. Ja teraz w poszukiwaniu przeglądam mój stary szkicownik. Wybieram słonecznikową dziewczynkę, wydzieram brzegi, żeby nie były zbyt proste. A jeszcze po przyłożeniu jej do szkicownika podejmuję decyzję, że wytuszuję brzegi na błękitny kolor. Na co dzień prowadzę w Poznaniu Akademię Rysunku i prowadzimy takie zajęcia w formie online. One są na żywo, można się na nie zapisać i równo ze mną lub z nauczycielami uczymy się rysować, uczymy się malować. Mamy również kursy Art Journalu. Gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam do zajrzenia do komentarza pod tym filmem. Teraz używam takich drobnych ozdób, po prostu to jest ta najfajniejsza część w Art Journalu, kiedy zajmujemy się już tylko szczegółami, drobiazgami i cieszymy swoje oko tym, że możemy dodawać te drobne szczegóły i drobne elementy. Jeśli chodzi o użyte materiały w tym filmie, to było ich całkiem sporo. Natomiast od razu Wam powiem, że naprawdę przy posiadaniu kilku kredek i kilku farbek z całą pewnością możecie zrobić taką pracę. Ja używam więcej, bo mam radość z tego, że mam te materiały i mam przyjemność z korzystania z nich. W tej chwili nakładam na przykład na tą pracę tusz alkoholowy, który bardzo pięknie się rozkłada i pokazuje nierówności powierzchni. Przy tej pracy używałam akwareli, używałam pisaków akrylowych, używałam gelatosów, używałam cienkopisów, także używałam, jak widzieliście, stempli. Zachęcam Was do kreatywnego podejścia do swoich prac, nawet tych starych, bo czasami nowe podejście da Wam nowy rezultat. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za poświęcony czas, miłego malowania. Agnieszka Opala.